W dzisiejszej recenzji będę testować najmniejszą bramkę od Akary, która chyba się sugerowała Mi TV Stickiem albo ogółem pendrive'ami i zrobiła bramkę Zigbee razem z funkcją wzmacniacza sygnału, ale taką specyficzną, o tym jeszcze zobaczycie w samej recenzji, czyli Akara Hub E1. Przy okazji najtańszy hub od Akary, jaki możemy dostać, który ma kilka fajnych funkcji, ale też którego fajne funkcje ominął. Wszystko to w dzisiejszej recenzji. Zapraszam. Akara Hub E1. Zacznijmy od tego, co oznacza oznaczenie E1, które zobaczymy w coraz większej ilości produktów Akary. Akara była taką trochę droższą odnogą Xiaomi. Teraz już jest swoim własnym producentem, który jest znany z tego, że jego produkty są dobre, ale chcieli też zrobić taką wersję od Expensive, tylko że nad, bo ogółem to są tańsze wersje ich innych produktów. Czyli jeżeli mamy coś z opisem E1, to w stosunku na przykład do H1, E1 będzie tańsza. Mamy właśnie taką bramkę, którą mam tutaj dzisiaj w ręku, mamy włączniki światła, więc ogółem wszystko to, co jest E1, oznacza tańsza. Bramką Akara Hub E1 ten producent nazywa tą oto brameczkę, która jest specyficzną bramką, bo jak widzicie, ona nie ma żadnego zasilania, tylko jest na USB. Mi się najbardziej kojarzy z Mi TV Stickiem, który co prawda jest na HDMI, ale wygląda mniej więcej podobnie, więc pierwszą rzeczą, jeżeli chodzi o jej wygląd, co się naprawdę od razu rzuca w oczy, no to kurczę, gdzie to podłączyć? Akara Hub M1S, no to wpinaliśmy bezpośrednio do gniazdka. M2 mieliśmy kabelek i możemy ją sobie ustawić gdzie chcemy. A jeżeli chodzi o A1, no to mamy wyłącznie USB. Więc tak, kilka miejsc, gdzie możecie ją podpiąć, żeby zacząć z nią działanie. Po pierwsze, możecie ją podpiąć na przykład do laptopa, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, moim zdaniem. Już komputer stacjonarny będzie lepszy, no bo po co masz łazić z bramką? To ogółem ma być coś, co ma być na stałe w jednym miejscu. Więc laptop trochę odpada, stacjonarny już lepiej. Możecie też mieć gniazdka, które mają w sobie po prostu gniazda USB. Ja mam takie dwa, które kupiłem na samym początku z Chin, kiedy jeszcze to były takie pomysły pierwsze. Po 2 latach gniazdko wyszło razem z całą puszką i ze wszystkim, bo nie było dopasowane do naszych puszek. Trochę żeśmy tam kombinowali, nie radzę. Ale jeżeli macie już dedykowane gniazdka do naszych puszek, które mają wejścia na USB, jak najbardziej. Tak samo możemy mieć przedłużacze, które mają wejścia na USB. Też spoko pomysł. Oraz wszelkiego rodzaju urządzenia, które mają gniazda USB. Na przykład routery, co widziałem, że część osób wpina go do routera, ale wtedy tracimy jedną z funkcji, o której opowiem za chwilę. Co jeszcze jest ważne przy budowie tej bramki, to to, że te złącze USB jest ruchome, czyli możemy ją mieć albo w takiej pozycji i ona wtedy będzie tak wystawać, albo w ten sposób, albo mamy tak naprawdę, tutaj widzicie, pełne 180 stopni, jak możemy ją sobie ustawić. Też warto wiedzieć, no bo wtedy możemy ją mieć w takiej formie, w jakiej chcemy i w takiej pozycji, w jakiej chcemy. Zanim przejdę do aplikacji, zanim przejdę do asystentów i działania, parowania i tak dalej, to odpowiem Wam na pytanie, na które na pewno szukacie tutaj odpowiedzi, albo jeżeli zastanawiacie się nad tą bramką, to szukacie odpowiedzi, czyli czy ta bramka jest widoczna w Mi Home? Nie jest. To jest bramka Akary, która już jest dedykowana dla aplikacji Akara Home. Więc jeżeli szukacie bramki, która będzie dostępna w Mi Home, no to musicie się zatrzymać na Akara Hub M1S. Niestety, ale E1 nie jest i nie będzie dostępna w Mi Home i nie jest to bramka, która ma być dedykowana dla urządzeń Xiaomi. To jest bramka, która ma być dedykowana dla urządzeń Akary. Nie tylko urządzeń E1. Żebyśmy mieli jasność, tutaj mamy Zigbee 3.0 z wszystkimi urządzeniami Akary, bez względu na to, czy to będą E1, H1, czy jakiekolwiek inne, po prostu bez linii produktowej, to spokojnie je podłączycie, ale to już jest dla Akary, nie dla Xiaomi. Ostatnie 2 słowa na temat budowy tego urządzenia i przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o jakiekolwiek przyciski, to mamy w tym miejscu przycisk, dzięki któremu jesteśmy w stanie rozpocząć parowanie tej bramki. Jest on potrzebny tak naprawdę w 2 sytuacjach. Zawsze i czasem. Jeżeli chodzi o zawsze, no to gdy chcemy ją po prostu sparować z naszą aplikacją jako samą w sobie bramkę, jako samo urządzenie, no to w tym momencie musimy go przytrzymać i dodać. A jeśli chodzi o drugi sposób, to gdy na przykład mamy problem z pewnymi urządzeniami, z ich sparowaniem, to możemy wymusić wejście bramki w tryb parowania za pomocą tego przycisku, ale tu Was odsyłam do moich innych artykułów, gdzie pokazywałem to na przykładzie innych bramek Akara. Akara ma to do siebie,
że do swoich bramek lubi dodawać pewne funkcje. Tak coś ekstra, poza tym, że jest bramką. Akara Hub M1S jest również światełkiem oraz alarmem, czyli gdy zostanie wywołany alarm, to ona miga i wyje. No, niezbyt głośno, ale powiedzmy, że jakoś tam głośność ma. Akara M2 jest również bramką IR, czyli możemy nią sterować na przykład telewizorem. A co ma Hub E1? Jest on Wi-Fi repeaterem, czyli może wzmocnić sygnał Wi-Fi. Ale nie jest to sieć meszowa, nie działa to też jako WPS, czyli to nie jest tak, że to jest takie inteligentne rozszerzenie naszej sieci. Nie, to jest po prostu urządzenie, które podpina się do naszej sieci i potem działa jako taki wzmacniacz. Musimy pamiętać o pewnej rzeczy, czyli zmianie nazwy oraz hasła ręcznie. Bo jeżeli po prostu ją wepniemy, to będzie wzmacniaczem sieci Wi-Fi, tylko ze swoją nazwą, więc będziemy mieli tam Akara Hub coś tam, więc trochę nie. Powinniśmy sobie zmienić tą nazwę na nazwę naszej sieci. Pokażę Wam to w aplikacji, no ale jest coś ekstra, tak? Czyli nie jest to najlepszy pomysł, żeby ją na przykład wpinać bezpośrednio do routera, no bo tracimy jedną z funkcjonalności, którymi ta bramka się chwali. Mam jedną złą wiadomość, którą myślę, że teraz też mogę powiedzieć, dotyczącą tej bramki, która sprawiła, że ta bramka stała się o wiele mniej atrakcyjna, robiąc ten film dzisiaj, niż na przykład gdybym go robił 3 miesiące temu, gdy ona wychodziła, ale chciałem ją sobie potestować. Okazało się bowiem, że Akara wchodzi w Matter, czyli ogółem nowy standard, dzięki któremu będzie nowa komunikacja pomiędzy urządzeniami. Zigbee będzie trochę odchodziło w tył. Mamy Thread, mamy Matter, które są jeszcze lepsze. No i tak, Akara powiedziała, że M1S dostanie aktualizację i dzięki temu będzie bramką, która będzie wspierała właśnie nową komunikację urządzeń. Akara Hub E1 tej aktualizacji nie dostanie. Chyba że Akara zmieni zdanie, ale na ten moment nie. Czyli kupując nową bramkę, niestety, ale przywiązujemy się do już trochę starzejącego się standardu, jakim jest Zigbee 3.0. Oczywiście przez lata, wiele lat to będzie jak najbardziej ok, ale z pierwszych testów, które wychodzą przy tamtych standardach, no to znaczy one będą przyszłością. Więc musicie się tutaj zastanowić, czy faktycznie chcecie inwestować w tą bramkę, jeżeli chcecie iść bardziej w te nowe rozwiązania, czy jest ona wystarczająca dla Zigbee 3.0. Ok, taka wkrętka, a teraz idziemy do aplikacji. Aplikacją, którą Wam pokażę, jest oczywiście Akara Home. Bo już wspominałem, że Mi Home nie ma, więc trzeba się przyzwyczaić do Akara Home, no ale jest w sumie całkiem spoko. Hub E1 jest od razu na samej górze. Mamy fajną, ładną ikonkę w naszym Accessories. Gdy go sobie kliknę, no to mamy podstawowe informacje na temat tego huba. Mogę sobie mu zmienić nazwę, mogę sobie mu zmienić lokalizację. Pokazuję, ile akcesoriów jest aktualnie z nim podłączonych. 0, bo zaraz sparuję jedno i Wam pokażę, jak działa. A gdy sobie kliknę More Settings, to mamy parę ekstra funkcji. Zaczniemy od Preventing Accidental Deletion Settings, czyli możemy sobie to zaznaczyć i wtedy, jeżeli chodzi o usunięcie wszystkich aplikacji, wszystkich urządzeń do niego przywiązanych, to możemy to zrobić wyłącznie przez aplikację. Plusy i minusy. Plus jest taki, że nie zrobicie tego przypadkiem. Jej. Minus jest taki, że nie możecie już wtedy tracicie tę opcję całkowitego zresetowania tego huba manualnie. I na przykład jeżeli wyślecie go, bo go nie wiem, sprzedacie albo dacie znajomym albo coś takiego, zapomnijcie o tym i on będzie chciał sobie sam to zrobić, no to sorki i winy tu, ale nie ma opcji. To można zrobić tylko wyłącznie z aplikacji, bo ten hub jest przywiązany do niej na stałe. A co z dodatkowych opcji? Mamy Wi-Fi Repeater, o którym Wam wspominałem, no i tutaj mamy Hotspot Name oraz Hotspot Password. Więc jeżeli chcemy, żeby on faktycznie działał jako wzmacniacz tego sygnału, pamiętamy o tym, żeby zmienić mu nazwę Wi-Fi oraz zmienić mu samo hasło. Poza tym mamy Identify the Device, czyli możemy tutaj, jeżeli na przykład nie pamiętamy, gdzie on jest, kliknąć sobie, on nam wtedy będzie migał, mrugał, informował, hej, jestem tutaj. Możemy też wyłączyć to strasznie irytujące światło, które tam jest. To jest taka mikrodioda, więc jeżeli kogoś naprawdę ta mikrodioda irytuje, to też jest opcja, żeby sobie to wyłączyć. A z pozostałych funkcji to już nie ma nic zbytnio interesującego. Więc co? Sparujmy sobie coś. Ja sobie wziąłem kostkę Akary, bo tak. Wziąłem sobie kostkę Akary, więc tak, klikam sobie plusa, znajduję sobie Cube. Mam Cube. Mogę przypisać do jednego z dwóch hubów. Wybieram sobie E1. Teraz muszę przytrzymać
Czyk, aż mi 3 razy mrugnie. Mrugnął. Proszę, jak poszło. Kostka done. I kostka się już pojawiła, a jak wejdę sobie w Bridge Accessories, mam 1. A to 1 to moja kostka. Więc widzicie, że parowanie jest szybkie i kostka nie jest E1. Czyli to, co Wam mówiłem, jest dalej prawdą. Możecie to podłączyć do tego huba wszystkie urządzenia Akary. A wracając jeszcze do samej aplikacji, to ja używam HomeKitu i tam zobaczycie możliwości, ale możemy sobie tutaj porobić automatyzację związaną z naszą bramką, bo ma ona funkcje również związane z alarmami. On działa też jako alarm. Nie wydaje żadnych dźwięków, jest to taki cichy alarm, ale to, co znajdziemy w pozostałych bramkach Akary, czyli to, czy mamy 7×24, tą ochronę, czy mamy Home Guard, Away Guard, Night Guard, to wszystko opowiadałem w recenzji, porównaniu Akar Hub M1S oraz M2, więc tam Was odsyłam, ale tutaj również mamy wsparcie dla tego nowego, inteligentniejszego alarmu Akary. W szybkim skrócie możemy sobie podłączyć urządzenia do konkretnego trybu i na przykład, gdy zostanie wykryty wyciek wody, to bez względu na to, czy jesteśmy w domu, czy nas nie ma, dostajemy powiadomienie. Ale gdy zostanie wykryty na przykład ruch w jakimś pomieszczeniu, to dostaniemy powiadomienie wyłącznie wtedy, kiedy nie ma nas w domu. Więc to jest ta część związana z alarmem. A jeżeli chodzi o automatyzację, to możemy wykorzystać bramkę bardziej, urządzenia do niej podpięte do wszelkiego rodzaju automatyzacji. Tutaj widzicie, że ja nie mam za bardzo ani żadnych automatyzacji, ani scen w aplikacji Akara. Możemy sobie to wszystko porobić oczywiście. Ja to mam w HomeKicie, więc przechodzimy do asystentów. Akara lubi HomeKit i głównym asystentem, z którym naprawdę fajnie działa, jest HomeKit, bo z Google Home to tak różnie, a z Alexą to w ogóle cały czas mam jakieś problemy. Ale z Applem dogadują się dobrze, nawet bardzo dobrze. Więc jesteśmy w aplikacji Apple Dom i już Wam pokazuję, gdzie wśród tych urządzeń jest Akara Hub E1. Moi drodzy, nie ma. Nie ma, bo to jest sama bramka. Ona nie ma funkcji światełka, dźwięku czy jakkolwiek, więc nie jest pokazana tutaj w urządzeniach dopiero gdy ja sobie wejdę w ustawienie mojego domu. Gdy sobie wejdę na centra akcesoriów, to dopiero tutaj mam Bedroom Hub E1. I proszę, jest moja bramka. Już widzicie, że są akcesoria 1, ale jest to wyłącznie mój alarm, który jest teraz podpięty do tego. No i ten alarm jest w kilku opcjach, o których Wam wspominałem. W domu, poza domem, noc i wyłączony. Więc mamy te inteligentne alarmy od Akary i tak naprawdę trochę to tyle. Bo to jest cały czas bardzo prosta bramka, więc to jest taka stricte bramka z funkcją alarmu, tyle. W asystencie nic więcej z tego huba nie wyciągniemy. No to warto, czy nie warto tą bramkę? Jeżeli chodzi o cenę, bo do tego jeszcze nie doszedłem, a wspominałem Wam, że E1 są tańsze, no to ile kosztuje hub E1? Bierzemy sobie cenę huba M1S albo M2, ciachamy przez połowę i mamy cenę E1. Kosztuje mniej więcej połowę, bo kosztuje około 100, kiedy tamte bramki kosztują około 200, więc różnica, jeżeli chodzi o procenty, całkiem spora. Jeśli chodzi już o samo działanie, no to jest wszystko ok, tylko jest to bardzo prosta bramka. Jeżeli chodzi o podłączanie urządzeń, to mamy. Alarm nie wydaje żadnych dźwięków, ale czy faktycznie M1S wydaje jakieś super głośne dźwięki? Nie bardzo. Czy używam jej jako lampki nocnej? Mam już tego o wiele więcej w domu i w sumie już nie, więc M1S nie sprawdza się tak, jak się kiedyś sprawdzała, ale M1S będzie miało wsparcie dla Matter, a hub E1 nie. I tu już jest znacząca różnica moim zdaniem. I to dla mnie jest naprawdę ważna rzecz. Więc zostawiam Wam do decyzji, czy chcecie mieć taką bramkę minimalistyczną, którą sobie wepniecie do USB i gdzie macie ją wpiąć, bo to też jest ważna rzecz, to możecie się zastanowić nad hubem E1, no jest on tańszy i tak dalej. A jeżeli się zastanawiacie nad tym, czy wziąć M1S czy M2, no to po to stworzyłem specjalny filmik, więc teraz nie będę Wam robił spoileru, tylko możecie się do niego udać i będzie prościej. Dziękuję Wam bardzo za ten film. W opisie znajdziecie linka do kupna Akara Hub E1, jeżeli stwierdziliście, że to jest ta bramka, którą chcecie mieć. Jeżeli jest coś, co nie powiedziałem w tym filmie, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tam czasami jest ciekawa dyskusja i można się dowiedzieć czegoś więcej. Więc zapraszam Was do komentowania. Dzięki za uczestnictwo w tym filmie w formie oglądania, ale zawsze jakieś. No i do zobaczenia.